O kurna. Wychodzimy z rękoma w górze. Gaś światła. Tej nocy ruszyliśmy do miejsca, o którym w sieci robi się coraz głośniej. Opuszczonego mazurskiego skansenu, który podobno zbankrutował. Słyszeliśmy, że miejsce jest niemal w idealnym stanie. Ogromne baseny, strefa pełna saun, stajnia, pokoje hotelowe, strefa gastronomiczna, a nawet wielki teatr z amfiteatrem, w którym zachowało się jeszcze sprawne oświetlenie. To wszystko jest opuszczone. Nie mogliśmy w to uwierzyć, więc postanowiliśmy to sprawdzić na własne oczy. A to, co stało się później, musicie zobaczyć sami. Oglądajcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. O kurna, to jest całe miasto w sumie. Miasto pośrodku pola. Czekaj, spróbuję mocno zaświecić, oby tu... Ale o, tu... Jakaś taka, to wygląda jak jakaś, nie wiem, wiaty? A zaraz podejdziemy do tego bliżej. Tam się wyłaniają już budynki i widzę co najmniej 4. Zobaczcie na to. Dopiero weszliśmy na teren i tutaj są jakieś domeczki. W oddali jest tam jeszcze kolejny. Ale kurna, zobaczcie jaka bania czy coś. Na pewno to jest coś, co może mieć powiązania z jakimś saunowaniem i tak dalej. Patrzcie na to. To wszystko jest w całkiem niezłym stanie. Tu są kolejne takie domeczki. To chyba jest jakiś bar. Miejsce na ognisko. Naprawdę to wygląda mega niepokojąco, jak się jest tutaj w nocy. Bo trochę wygląda jakby tutaj ta ludność po prostu zniknęła. Ten domek, w sumie w tym domku nie ma za wiele. Może to miała być jakaś, nie wiem, sauna czy coś. Zobaczcie, tu jest taki kolejny. Ten wydaje się być inny. O kurna. Patrzcie na to. To są chyba takie bloki solne czy coś. To pewnie takie a la termy były. Ja pierniczę. Nieźle. I ten bar. Aha. Zobaczcie, tu są takie nagrzewnice jeszcze. Tu kolejna. No ciekawe co to było. Może to jakaś sucha sauna? Tak, zobaczcie, to będzie kurna sauna. Chociaż nie. A, tu są szafeczki dla klientów, żeby mogli zostawić swoje jakieś rzeczy osobiste. Tu są jedna, druga. Nie, słyszeliście to? Wszystko ok? Tak, jest ok. Ty, co to jest w ogóle? Kurna, zobacz, to jest jakiś chyba stary wojskowy pojazd. Wiesz co, nie mam pojęcia. Ale to jest chyba ta wylęgarnia Meneli. Tak przynajmniej wygląda. To jak, nie wiem, mam wrażenie, że to bardziej, wiesz, na co wyglądało, jakby takie pomieszczenie, może trochę taki, wiesz, niby techniczny warsztacik, ale jakby cieciuwa. Jakby, wiesz, siedział sobie telewizorek na przykład oglądał albo może coś. Może jest to na etapie budowy, bo ogólnie to miejsce nie jest jakieś, że tak powiem, starego typu. Zresztą zaraz zobaczysz, co tu się dzieje. Tu masz sauny, barek, robisz sobie ognicho, wchodzisz do bali, łazienki, tam jest chyba przebieralnia. Wiesz co, może to było na przykład sauną, że na środku stał taki właśnie ten piecyk, tak. Bo jest nawet jakieś gniazdka i tak dalej, więc miałoby to wtedy sens. Dokładnie. Chociaż widać tutaj jakieś takie kredą dzieci. Ciekawe czy to... I są po ukraińsku w ogóle, wiesz, cyrylicą jest to pisane. Zobaczcie na to. Totalne pustkowie. Tam Filip się kręci gdzieś. A ja chciałbym sprawdzić ten budynek. To jest pierwszy tak naprawdę większy budynek. Chociaż tu mamy też kolejny. I jeszcze jeden. I to wszystko jest opuszczone.
O kurna. Patrzcie na to, to jest jedna z bram wyjazdowych. Powiem szczerze, niepewnie się czuję, tak. Zobaczcie na to. Jest kamera. I tam kolejna. Ale akurat trochę dziwnie ustawiona, bo skoro tutaj weszliśmy, o kurna. Tutaj były miejsca na konie. O kurczę blada. Jest przejście dalej. Patrzcie na to. Konfesjonał. Ja pierdzielę. O kurna. Tu kolejne drzwi otwarte. Już tak naprawdę resztki narzędzi. Jakiś przedłużacz, oczywiście z odciętym kablem. Klawiatura z bardzo dużymi literkami, oznaczeniami, może dla jakichś osób starszych czy coś. Jak mówiłem właśnie o roczniku i tak dalej, zaraz wam zresztą to wszystko powiem. Katalog artykułów elektrotechnicznych 2011. No i to właśnie jest z okresu budowy tego terenu. Indesit. Zobaczcie, jakie stare urządzenie wielofunkcyjne. Jeszcze skaner. No, to naprawdę sporo lat ma. Tutaj różne uszczelki. O, to pewnie kartridże do tej drukarki. S1 to pewnie są jakieś dziwne te leki, powiem szczerze. Zobaczcie na to. To są pewnie leki dla tych koni i tak dalej. Chociaż widzę, że to są krople żołądkowe. To może nie dla koni, ale tak bym strzelał, że bardzo dużo kropli żołądkowych. Ciekawe po co. A i to są różne jakieś dokumenty, tego nie będę wam pokazywał. A i to jest kolejne pomieszczenie techniczne. Jest to kurna klimat. Naprawdę niezłe. Przejdziemy teraz. Zobaczcie na to, są schody na górę. Kurwa, miałem wrażenie, coś się świeciło. Tu w ogóle są ogłoszenia po ukraińsku. Ale do tego zaraz dojdziemy. I jest pięterko. I zobaczcie na to. To jest taka winda dla niepełnosprawnych. No, nigdzie nas nie zawiedzie. O kurna, to działa, ja pierdzielę. Chociaż tyle jest to w stanie uruchomić. Ciekawe, dlaczego okno jest zasłonięte. Podejrzewam, że był tutaj grany niezły szaber. O kurna. Jak mam być szczery, jak ostatnio tutaj byłem, to mam wrażenie, że więcej drzwi było. Na bank. To wszystko jest po prostu zdewastowane i rozkradzione. No grubo. Gdzie tu wpadały jakieś grupki na typowe wandalowanie. To jest strasznie chore, żeby tak robić. Łóżka, które tak na dobrą sprawę za wiele nie zostały tutaj poużytkowane. Tu wersja małżeńska. O kurczę blade. Ten pokój jest praktycznie jak nowy.
No, poza tym, że brak drzwi w łazience. I powiem wam szczerze, że przykro się naprawdę patrzy na to, że tak nowe wnętrza, które zostały oddane do użytku w 2013 roku, są teraz rozgrabiane, niszczone i nie wiemy co jeszcze, tak na dobrą sprawę. Ogólnie ja teraz jestem w stajni. Stajnia jest pod nami, a tutaj jest taka część hotelowa. Filip, do którego serdecznie zapraszam. Link do Filipa w opisie. Jeżeli lubicie takie mega mroczne materiały, no to wbijajcie do niego na kanał Phantom Frame. Tam znajdziecie naprawdę bardzo mocne materiały. Kiedyś, jeżeli oglądaliście Old Finders, to jest właśnie ten Filip i on kontynuuje właśnie pracę na Phantom Frame. Także linki w opisie. Nie wiem, czy słyszeliście. Mam nadzieję, że to właśnie wspomniany Filip wchodzi tutaj do budynku, a nie ktoś inny, bo ogólnie jest tak, że oby to było, bo dzisiaj nie wzięliśmy krótkofalówek i kurczę, nie mamy dobrej łączności takiej, szybko musiałbym do niego pisać na Messengerze. No i ogólnie chciałem wam powiedzieć o tym, co miało tutaj miejsce. Jak przyjechałem jakiś czas temu, jakieś 1,5 tygodnia temu, właśnie byłem tutaj z Adamem, ale jeżeli chodzi o odpalanie i Adama, o którym wspomniałem, no to w dalszej części tego odcinka wam pokażę i też wam powiem kilka słów na ten temat, bo naprawdę udało się coś włączyć, działało, jestem mile zaskoczony, ale teraz idę sprawdzić, bo nie wiem, czy to jest Filip. Wydaje mi się, że Filip by gadał podczas nagrywania, a jest totalna cisza, były te dziwne hałasy, więc naprawdę muszę to sprawdzić, bo kurczę, nie chciałbym, żeby teraz jakiś powalony typ tutaj wpadł i nie wiem z czym, wiecie o co chodzi. Ale wiesz co, też mnie kurczę, też się przestraszyłem, bo sobie nagrywałem jakąś tam pogadankę, wiesz, i tak nagle mówię, kurna, jakieś hałasy, nie słychać, wiesz, ciebie, jakieś gadki i mówię, kurna, zaraz muszę iść to sprawdzić i odezwę się potem. Trzeba byłoby złapać i ściągnąć. Ja nie mam 2 metrów. Proszę bardzo, jeżeli chcesz tutaj posmakować strychu i te sprężyny i ten dźwięk zawsze z tych sprężyn. Mam nadzieję, że nie znajdziesz tam jakiejś takiej tajemniczej skrzyni. Jumanji. No, w sumie tak, no. Mam nadzieję, że ta drabinka wytrzyma. Raczej wytrzyma. Z tego co widać, to planowali chyba oświetlenie strychu, ale zostawili kabel i nawet go nie obrobili. Więc nie ma co liczyć na światło. Ale patrz, jak te pokoje wyglądają. To normalnie, gdyby posprzątać. Mówiłem to samo właśnie, że to jest wszystko po prostu gotowe, żeby zaścielać i można, wiesz, normalnie tu... Tutaj ktoś nawet zostawił jakiś podkoszulek. Ale wiesz co, mam takie wrażenie, że jak tutaj byłem w zeszłym tygodniu, no co nie 1,5 tygodnia temu, to były drzwi, bo by mi się rzuciło w oczy, że ich nie ma. Kurczę, mam wrażenie, że ewidentnie było tutaj więcej tych różnych rzeczy. Zbite lustro, ktoś będzie miał 7 lat nieszczęścia. To jest w ogóle konstrukcja bardzo, można powiedzieć, kosztowna. No i za wiele nie najeździła tak naprawdę. No tak. Ona jest jakoś na wymiar robiona? Pewnie tak. Jest wiesz, jakoś tam na zamówienie składane. No bo widzisz, że to jest tak modułowe. Ty, jakbyś tu stację przyniósł, to byś był w stanie to zasilić, żeby wjechało na górę? Sprawdzaliśmy to z Adamem. Sprawdzaliście? Tak, no oczywiście, no musieliśmy spróbować. I co? No poklikaj sobie przyciski, to zobaczysz. Co?
Co? No, To jest do blokowania. no tak, ale... Widzisz? Coś tam żyje. A to tylko na tyle prądu starczy, bo to ma wbudowany akumulator i niestety ta ładowarka, która tam jest gdzieś, się tam... A, nawet jest jeszcze. Tutaj jest właśnie ładowareczka. Cały ten fragment wam nie pokażę, jak będę mówił o kwestiach odpalania typowo. Jakby łatwiej by było go znaleźć, gdyby ktoś bardzo się zezłościł na jego odwiedziny. Tam jest kolejny budynek i tutaj kolejny. A to jeszcze nie wszystko. A widzę, że jest na przestrzał już otwarte. Ale to wygląda, jakby dobierali się do jakiejś instalacji też. Wiesz co, ale czuć tutaj ewidentnie wilgoć. Więc jest szansa, że... Sala mankietowa to chyba... Nie, że po prostu woda to też zaczęła niszczyć. Naprawdę wszędzie czuć takie wilgotne powietrze. A no zobacz, tutaj już pleśń jest na ścianach. No, czyli dach pewnie przecieka. Ale kurczę, tam płyty gipsowe podwójnie kładzone. Najfajniejsze jest to, że to jest właśnie teatr na terenie. Tu patrz, że jakby łomem dosłownie wyrywane. No i tak pewnie było robione. Ale też czasami tego nie rozumiem. Skoro jest otwarte na przestrzał, to po co kolejne drzwi rozwalać? Ktoś bardzo się chyba chce wyżyć. No oczywiście... Czekaj. Co? Co to jest? Samolot? Ty, bo myślałem dosłownie, że ktoś kurwa na teren wjechał. Nie zidentyfikuję tego tak, ale jak byłby taki bardziej samochodowy ten dźwięk, to tak, to bym też się od razu poderwał. Ale usłyszałem, że to jest samolot, więc... Okej, bo właśnie, no widzisz. No, mam nadzieję, że nikt na teren Beskidu nie będzie wjeżdżał, bo... Ty, a da się to zrobić przecież. No, da się. Faktycznie ciężko by było w razie co się tutaj, wiesz, wyeksmitować stąd szybko. Tu jakaś rozlana farba. Nie spodziewamy się dzisiaj gości, natomiast nigdy nie wiadomo, nie? Patrzcie na to, tam jest kolejny budynek. Ty, tam jest w ogóle zejście do piwnicy. Ej, zobacz, tu jest zejście do piwnicy. Jeszcze raz. Tu jest zejście do piwnicy. Czy jest dla nas specjalne zaproszenie, czy musimy się na imprezę wbić po swojemu? Wydaje mi się, że musimy się wbić na tą imprezę tak po prostu. Całkiem szerokie zejście jak na piwnicę. Możliwe, że kolejna sala jest pod spodem. No. Niegrzeczne dzieci może tu zamykali. O kurna. Zobacz na to, ile gratów. Jakieś łóżka, jakieś... Ty, zobacz co to jest. Wiesz co to jest? Waku Active. Cokolwiek to robi. To jest ta komora taka hydro... Normalnie masz tam napełnione wodą to. Aha. I tam jest bieżnia w środku i biegasz wewnątrz. To jest takie bardzo drogie urządzenie rehabilitacyjne. A, bo nie ma tego panelu kontrolnego tutaj. Jest, nie ma też chyba tego pasa całego, ale to są chyba w ogóle infrared. No grzałki takie, no. Promienniki, czyli, ale to raczej chyba nie mogło być wodą wypełnione. Możliwe, że nie, że to jednak... Nie wiem, czy wrzucone grzałki do wody plus woda i koleś w środku, to byłoby dobre połączenie. Czekaj, to musiało być... Skoro są promienniki infrared, to mi się wydaje, że to jest coś związanego z nagrzewaniem. Może jakaś właśnie swojego rodzaju sauny, ale coś rehabilitacyjnego. Zajebista rzecz. No. O! A jest bieżnia? Jest bieżnia. Faktycznie jest bieżnia, jest silnik, jest ten. To pewnie jakbyś to łóżko wziął tam, podwinął, to pewnie będzie widać resztę jej. No. Że tak to się uda. Kurwa, o jest bieżnia. Zobaczcie na to.
normalna, tutaj bieżnia, jeszcze w miarę kompletna. Jakbyśmy dali prąd ze stacji, to może by to odjechało, ty. I duży silnik, strzelam, że z 1 kW, bo ja mam 2 bieżnie na chacie, takie po pół kW i silnik jest 2 razy mniejszy. Także ona jakaś do biegania, taka wiesz, już bardziej hardkorowa. Reszty, patrz na to, disco. O kurczę, blade. Nie, balet. No, masz lustra. Tu pewnie była ta barierka do ten, żeby sobie, wiesz, robiły chrzcz. No. Ale zobacz na ten parkiet. Podejrzewam, że akurat tutaj te wszystkie lampy i inne kasetony to nie spadły w wyniku jakichś tam wandalizmów, tylko po prostu to jest kwestia wilgoci. Tak jak widzieliśmy piętro wyżej, że to wszystko gnije, to tutaj dzieje się dokładnie to samo. Stąd ten cały parkiet jest totalnie nadmuchany, no zawilgotniały. Zobaczcie na to. O Jezus Maria. Kurna. No, Tego się nie spodziewałem, że to aż tak spadnie. Uważaj, bo znajdziesz się na -2. A to pewnie była jakaś szatnia. No, są jakieś ten... No ta szatnia taka Też mała. socjal może być Ty, a to bardziej. jest dalej normalnie przejście. Kurna, straszny labirynt ten. Normalnie dalej ten, łazienka. O kurna, ile jest tej wilgoci tutaj. Ja pierdzielasz, ten grzyb jest czarny. Czy zrobili sobie tutaj taki magazynek? Pewnie dlatego, że z tym budynkiem były jakieś problemy, że to... Zobacz, ile tu jest w ogóle pleśni, sorry. O kurde. Jak to jest wszystko opierdolone, przecież to... Ja to dziwię się, że ty nie masz maski żadnej. Przecież tu... Znów jest w samochodzie. Tu były baseny? Ty, ale zobacz, to nie Jaki tu jest? basenik. To brodzik dla dzieci jest. I tam jest kolejny. Kurwa, dlaczego to jest takie czerwone? A, liście po prostu. No, chyba liście. Nie wiem, wiesz co, nie widziałem tutaj żadnych czerwonych. Patrz, ty, coś tu normalnie pływa. Jaka jaszczureczka, ty, jaka... Czekaj. Ty, pod wodą ona jest normalnie. No, Tam jakieś grzyby się rozwijają. kurna. No, ona się chyba zdenerwowała. O, jaszczureczko. O, widzicie? Ona tam sobie pływa. Uważaj tutaj, bo czuję miękkie deski bardzo. No wiesz co, te baseny nie są jakoś skonstruowane w taki sposób, aby były wytrzymałe. To są zwykłe, takie wolno stojące, ale trzeba uchodzić po tych łączeniach. Oho, tu w ogóle jest taki problem. Ty chłopie, uważaj, kurwa. No jak najwyżej to spadnę tylko metr niżej. Tak, i się nabijesz na palik przy okazji. Nie no dobra, mam nadzieję, że się nie nabije. Całe się to ugina, ty. Ale jak na każdym opuszczonym basenie zawsze jest pełno tych różnych rzeczy powrzucane. Kurczę, ludzie, po co jak idziecie sobie na jakiś urbexik, to po jaką cholerę robicie taki syf? Zwróć w ogóle uwagę, jak dużo tutaj jest zabawek dla dzieci. Wszędzie są porozwalane. Ty, i znowu są jakieś takie dziwne stworzenia tutaj. Tak? Teraz jak zaświeciłem, to znów coś wpłynęło pod te różne... A faktycznie widzę też, że się poruszają, no. Wyobraźcie sobie, że... O kurwa się... O stary. To jest grube gówno. Co jest? Co masz? Ale się wystraszyłem, kurwa, w pierwszym momencie. O kurde, ty. Ja pierdzielę, jaka creepy lalka. O kurna. Co to jest? Które? Tam świeci się coś. To jakiś teren w oddali. Tak? Ale wiesz co, też miałem takie momentami schizy, że ktoś coś... Ty, zobacz, to jest kolejny budynek jakiś. Tu jest Fakty, jakaś no. tabliczka, że dofinansowanie. W Projekt... środku widać jakieś meble w ogóle. Ty, bania. Całkowita No. wartość projektu banieczka. No, Budowa sali integracyjnej, czyli sama ta sala kosztowała bańkę, no. tylko ta sala. Czyli Ale- tak łatwo, dlatego tak łatwo No, oddali.
Dokładnie. nieużytek, bo to nie były prywatne pieniądze. No, ale zobacz na to, jak kurczę. To jest wyposażone po Ty, prostu. zobacz, zastawiane stoły są normalnie. Może po jakiejś imprezie. To jest na mięsko i na... Ta antresola. Tak. Tak. Tam jakaś szatnia w Tu ogóle. pewnie wisiały jakieś swojskie kiełbaski i tak dalej. Ja pierdzielę. I to zestawa. Podejrzewam, że to zrobi po prostu jakiś fotograf, ale no naprawdę temu miejscu niewiele brakuje do takiego, że wystarczy tu posprzątać. Dokładnie. Posprzątasz i można robić urbexową imprezę. Z Adamem właśnie tydzień temu udało mi się włączyć tutaj prąd. Normalnie pół sali się, wiesz, świeciło. Serio? I tak, i myślę, że mógłbym to powtórzyć, tylko później. Także musicie poczekać do końca filmu Aha, i pobawimy się trochę prądem. Dobra. O. Znowu nic nie wybuchło. O! No Adam, bo trzeba było po prostu było. Czyli jednak coś działa. Tutaj mam taki panel sterowania w postaci aplikacji do sterowania stacją zasilającą i tą stację zasilającą podłączyliśmy do tego budynku i patrzcie na to, przełączam przełącznik AC, czyli podamy po prostu 230 do instalacji, klik, klik i stała się światłość. Zobaczcie na to, normalne, zwykłe oświetlenie w tym opuszczonym budynku po prostu działa. Niepozorna 700W stacja zasilania Bluetooth AC50P z baterią o pojemności 504 Wh w kilka chwil przywraca jej blask. A na biwaku podłącz toster i zrób kolację albo zagotuj wodę na herbatę. To nie problem, Bluetooth w piku odda nawet 1200 W. Telefon naładujesz nie tylko przez USB-C, ale też indukcyjnie. To coś więcej niż zwykły powerbank. Gdy poziom baterii spadnie, wystarczy rozłożyć panele słoneczne. Bluetooth ładuje się z powrotem dosłownie przez słońce, a dzięki ogniwom LiFePO4 wytrzyma ponad 3000 cykli ładowania. Poznaj pełnię możliwości przenośnej energii na bluetoothpolska.com. 10 000 stówek. Dokładnie. Myślisz, że te drzwi będą otwarte? Wiesz co, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Absolutnie się zgodzę. A tam jest w ogóle ten... Aha, czyli tu... To jest takie przejście do tego aneksu ala kuchennego, tylko że nie kuchennego. O, To tam mnie nie byłem. zaskoczyło akurat. Wejście gospodarcze. No to w sumie dobrze. For sure, Wako, nie dotykać pułapka żywo-łowna. No w sensie, że tu pułapki już nie ma, bo zostało tylko samo mocowanie w pułapce. Ej, tu są schodki normalnie na górę. Okej, czyli tutaj była część taka Pewnie gastronomiczna czy coś. kuchenna, przygotowywali posiłki, wszystko. O, tu jest tylko system wentylacyjny. Ale się ten dźwięk niesie. Okej. Tu kolejne resztki tego systemu. Wydaje mi się, że tutaj zaszła pewna modyfikacja. Że oryginalnie miało być to jeszcze pomieszczenie jakieś takie może socjalne. W sensie, żeby obsługa miała gdzie spać. A finalnie zostało to przerobione tak, że ta kawiarnia pewnie tam powstała i musieli zrobić wentylację. Dlatego to tak jest przerabiane. Zobaczcie na to. Telewizory, a raczej kartony po telewizorach LCD 32 cala. Zapewne takie telewizory były w tych pokojach hotelowych. Tylko kurna, akurat bateria w lampie padła. Trocinki, tutaj też jakaś graciarnia. To jest pewnie pełno rur, przez to, że chyba na tą kawiarnię to wpadli później. Wyjdziemy chyba tym wejściem, bo tam to...
Kurna, jak się zawsze wychodzi, to ten ambient, ten wiesz, tego szumu i tak dalej, to się przeładowuje. Czytuje się nowa mapa. No. Rozmawialiśmy, że jeśli to jest kawiarnia, że tu miało być otwarte okno, ale są otwarte drzwi też. Nie wiem, czy one były przy twoim poprzednim przybyciu. Wiesz co, otwartych drzwi na pewno nie kojarzę. Kamyczki. Ktoś zrzucił kwiatka. Czyli ta część to jest po prostu taki pokoik i tyle. Może po prostu tutaj ci z obsługi. Dokładnie, też tak pomyślałem. No nic więcej tutaj tak naprawdę. Czy tu było piętro? Nie. No. Ja chyba idę tam obczaić, co się dalej dzieje. Co? To po prostu wiatr, wiesz, ale zawiało jakąś taką folią czy czymś i tak się tak kurczę. Ty, to jest chyba w ogóle to... Amfiteatr. Ty, a tu? Ty, normalnie... To jest kawiarnia. Normalnie, zobacz, machiny pozostawiane. Ale w ogóle świetna rzecz. Ja to na pewno idę tam zobaczyć. Ale ten amfiteatr też chciałem... No. Widziałem go z map i jego też chciałem pokazać. Aha, i to jest główna brama. No. Gdzieś zakaz przejścia. Tu mamy zamknięte. I zobaczcie na to. Tu jest cały amfiteatr. Normalnie kompletny, ale ja bym chciał zabrać najpierw was. Tutaj. To jest główny cel tego odcinka. To jest taki budynek a la kościół. Ogólnie przeniesiony z jakiejś zupełnie innej lokalizacji, ale to jest zupełnie, wiecie, bardziej rozbudowana historia. I on jest przerobiony na teatr. Zaraz wejdziemy do środka. Powiem wam szczerze, naprawdę w środku jest większość rzeczy i tak naprawdę chciałem wam to pokazać, bo to jest najfajniejszy obiekt tutaj. Ja pierdzielę, wiesz jak się wystraszyłem, że kurczę, że coś jest na rzeczy. Że co? No myślałem, że to ktoś inny, wiesz, i tak się kurna, taki dziwny pogłos był. Patrzcie na to, to w ogóle wygląda jak jakaś... Jak jakiś kościół. Jak jakieś, jakaś świątynia, sanktuarium, ale takie w ogóle strzeliste są te okiennice. To wygląda jak jakieś nordyckie, nie wiem, takie po prostu ówczesne, No. klasyczne bardzo. A to jest amfiteatr tutaj za tym. Jak widzicie, drzwi są, można powiedzieć, otwarte. O kurna. To jest jakaś sztaluga. Tu w ogóle są jakieś plamy czegoś. Czegoś czerwonego na pewno, patrząc na to gniazdo. Nie mam pojęcia, co to jest, wiesz? Ale albo ktoś sobie zrobił krzywdę, chociaż wydaje mi się, że po takim czasie to... Wiesz co, wydaje mi się, że to by się ona zachowała inaczej, że raczej by Inny skrzepa kolor. i w ogóle jest pomarańczowa. Powinna Ale- być czarna. No, Jeśli po się nie takim mylę. czasie. Zakaz wstępu. O kurna, ktoś to rozpierdzielił, wiesz, jak ostatnio byłem. Ale tutaj to niestety tu macie zablurowane, ale tutaj wrzucę wam ten fragment, jak gadam o tym. No ale to nie było potwierane. Te wszystkie pierdółki, które są tutaj, były po prostu normalnie poukładane i to... Ach, się język plącze, jest późno, ale... Czekaj. Coś się ruszyło, coś się zamknęło. Jakiś przeciąg chyba musi gdzieś być. Jest piwnica, jest pod ziemią tu coś. No tu są dosyć spore te piwnice ogólnie. Naprawdę trzeba mega uważać. O stary, patrz ile tu jest rzeczy. Tu jest biuro pełne
Pełno dokumentów. Ty, a to nie są jakieś zdjęcia z budowy? Co? To nie są zdjęcia z budowy? Patrz, klatka schodowa. Czekaj, czy to nie jest ten budynek? Tu jacyś państwo na budowie. No nie wiem, czy to jest to, ale kurczę... Ty! Zobacz tam. Ja pierdolę. O kurna. Kurwa ale mi się ciepło zrobiło, ty. Ja pierdzielę. Dawaj do przodu. O kurczę. Ale jaja. Ale wiesz co, ktoś ją przestawił, bo ona nie stała tak na środku. Tylko niech koleżanka za nami nie idzie. Później. No to był chyba taki film, czy to taka gra nawet. Że jak się napatrzysz, to się nie rusza, ale jak spojrzysz gdzieś indziej, to wtedy się teleportuje. Przełazi po prostu. To kurczę, w Silent Hillu był chyba taki motyw. Ja nawet dodawałem, ja ci powiem, nie wiem czy widziałeś, filmik, który zrobiliśmy ze strzykawkowni, to ja dodałem ten fragment. Były, wiesz co było tam? Jak to się nazywa? Pielęgniarki. No tak, no właśnie. A no tak, dobra, okej. Jestem ciekaw, jak się dostać do tego pomieszczenia na górze. Tam jest jedno pomieszczenie, do którego w sumie nie ma dojścia normalnie. Ja chyba zejdę klasycznie, bo znając moje możliwości... A, i tu są drzwi. Drzwi, które są zamknięte. Jakby to oświetlenie w ogóle włączyć. Ja pierdzielę. Nie no, to w ogóle mi zryło banie, jak to pokazałeś przez drzwi. No nie no. Ten manekin. Powiem ci, że bardzo rzadko, jak nie nigdy, nie widziałem nigdy w pełni zachowanego na jakimś urbexie. Zawsze były poniszczone. No to na przykład brakuje mu kilku paluszków. Tak, ale fakt jest taki, że sobie stoi i pilnuje tutaj. No tak, w sumie nie ma żadnej podstawki, tylko tak sobie stoi. Nie no, ale to jest creepy naprawdę. Te lampy też w ogóle bardzo drogi sprzęt. Wow. Ty, ile tu jest w ogóle? Tu jest paleta różnych dżemów. A propos igieł i strzykawek. Co jest? To wygląda trochę, jakby to miała być taka szafeczka Medyczne. tak, od pielęgniarki. No nie, no akurat nie była, nie ma tutaj za wiele rzeczy, ale... Ty, a tu jest, aha, cała paleta z tymi, ze słoikami. Od Herbapolu. I to bio. No. Ciekawe jakie daty. Tu powinno Z być jakieś... 22 roku. No. Tu powinno być jakieś przejście na górę chyba. Czy nie ma żadnej klatki schodowej? Tu są kolejne drzwi. A, i są schody. Są schody na górę. Byłeś wcześniej już? W tej części nie. Bo nie była dostępna. O kurna. Nie wiem czy wiesz, ale nawet gdybyśmy nie znaleźli wiesz gdzie się steruje oświetleniem, to wiesz co można zrobić? Odpalić cały system. Ale wiesz jak? Wystarczy zgarnąć jedną z lamp i się po prostu tutaj podłączyć. To wtedy prąd popłynie tym kablem i wszystkie, które są połączone razem, zaczną się świecić. I myślę, że to będzie na koniec tego odcinka. Słyszę taki niski dźwięk przed chwilą, wiesz, taki... Ale nie wiem, czy to jest, czy już mi się zaczyna wydawać. No pomyśl, że teraz nagle te wszystkie lampy zaczynają się bujać i wiesz, jakieś kurna dziwne odgłosy. O kurna. I nagle manekin, wiesz, znika i się pojawia gdzieś indziej. Gościu!
Ciekawe, czy turbinę udałoby ci się na przykład odpalić. Nie, no jest trójfazowa, więc to wiesz, nie takie proste. Zresztą zobacz, jakie to miało zaawansowane jakieś sterowanie. Są jeszcze porty, ale pewnie nie jako Ethernet, tylko do jakiegoś tam wewnętrznego czegoś. To jest w ogóle ciekawe, co jest za moduł, bo troszkę wygląda jak slotek do pamięci RAM na przykład w laptopie czy gdzieś. Ale pewnie jak się to odegnie. A tu mamy jeszcze górne. No jak slotek od ramu. Ale wiesz co to może być? Taki jednopłytkowy komputer, coś tak jakby a la Raspberry Pi czy coś, bo masz, to zapewne jest RAM, to pewnie jest pamięć flash, a to ten procesor. Czyli już taki mózg całej tej centrali, oczywiście odkładam na miejsce. A i tu slot jeszcze na kartę pamięci. Zapewne do jakiejś, nie wiem, konfiguracji czy czegoś. Ale ciekawi mnie ta skrzyneczka tam bardzo. To jest chyba jedyna skrzyneczka, której nie pocięli. No niestety za dużo tutaj nie ma. Jest tylko listwa i taki potrójny bezpiecznik, taki trójfazowy. Dobra. Zobacz na to. To jest zapewne ta taka pyta, co szła ze sceny. Aha. Z kabelkami XLR. W sensie tymi DMX-ami może. DMX-ami i innymi rzeczami. No właśnie, a to oświetlenie. Zaraz nie zleciało, spróbuję tam przybliżyć. Czy będzie widać? Chyba nie. A te lampy są niestety. Czekaj, tak. No ale jak widzicie te takie pary żarowe zapewne, to one są na takiej czarnej belce i w tej czarnej belce jest zapewne ich sterowanie, czyli po prostu dimmery, które pozwalały na regulację jasności każdej sztuki. No i kabelki właśnie z tą magistralą do sterowania, czyli w tym przypadku DMX, zbiegały się pewnie tutaj. Chyba że były też jakieś gniazdka na przykład na złącze XLR, aby podłączyć jakieś instrumenty czy inne elementy nagłośnieniowe. A tutaj była idealna sobie miejsce dla taką, wiesz, DJ-kę i tak dalej, żeby realizować to przedstawienie, których zapewne tu się nie odbyło zbyt wiele, bo obiekt jest tak naprawdę świeżutki, a już skończył swoje życie i raczej prędko go nie odzyska. Podejrzewam, że nie będzie co tutaj zbierać, po prostu to za kilka lat zburzą. Przecież tutaj można byłoby tyle rzeczy zrobić. No tak, no, a szczególnie, że to jest jeszcze w takim stanie, że naprawdę jeszcze niewiele trzeba zrobić, aby Doprowadzić do ładu. No dokładnie tak. Przyszliśmy na spektakl, ale spóźniliśmy się o 20 lat. Ty zobacz, co tu jest w ogóle, jakiś T-Rex chyba. Faktycznie. No. Zabawki dla dzieci. Już same te krzesełka, to wszystko. O kurwa. Zajebiście, można oglądać jakiś spektakl. No, mięciutko normalnie. Co? Mówię normalnie, mięciutko. Panie Filipie, i co dziś grają w kinie? Co? Co dziś grają w kinie? Właśnie nie wiem, czy się czasem nie spóźniliśmy na nasz film i to tak dobre 13 lat. Gaś światła. Ale jaja. Bierz aparat. Policja? Tak. Bierz aparat. Wychodzimy z rękoma w górze. A, Tu przyszliśmy sobie porobić... eksploratorzy. Tak, przyszliśmy sobie po prostu porobić zdjęcia. Dobrze, już to komunikacja. Ty wiesz, że oni celowali do nas z broni, kurwa. Wiem, ale to nie jest taka pierwsza sytuacja. Jeżeli się cofniesz w odcinkach u mnie na fabrykę zabawek, No. tutaj to mieli taser chociaż. Przynajmniej jeden był taser, a drugi to był Ostra amunicja. a drugi był ostra, tak.
No ja wiem o tym, no. Od razu zobaczyłem, że mierzą do nas. Nie no, ale fakt faktem, gdybyś go przypadkiem czymś wystraszył czy coś. Tak, dlatego też uważałem, żeby nie sięgnąć do kieszeni, bo wiesz... Tak, nie oczywiście, mogłoby się to źle skończyć. No. Kurczę. Bo wiesz, chowałem... Nie, naprawdę teraz się śmieję, ale naprawdę, kurna, nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, że szczególnie, że widzę coś takiego i w ogóle jest cała ta akcja. Ale faktycznie, no to może być czerwona lampka. Sięga ktoś do kieszeni ubrany w taki sposób, nie? No oczywiście, że tak, dlatego no ja tam starałem się jakby też brać poprawkę na to, jak oni mogą coś odebrać, no. Są w końcu na interwencji, przyjeżdżają do jakiegoś opuszczonego ośrodka w środku polu i nie wiedzą, czy to są kolejni szabrownicy, czy coś, czy w ogóle dzieją się jakieś różne dziwne inne, jakieś, nie wiem, marki czy inne sprawy, więc muszą zawsze najpierw sami siebie zabezpieczyć. No nic, chyba idziemy tam jeszcze porobić jakieś ostatnie foty przy manekinie, no i no nie wiem. No, chodźmy, zobaczymy co tam się dzieje. To jest w ogóle... Nie, to jest naprawdę świetne. Zobaczcie, że tutaj schody już się trochę... Jeszcze zobacz to krzesło na środku, co leży. Tak. Przygotowane pod jakąś urbexową prelekcję. Aha, dokładnie. No tak, i tą scenę, w sensie to zadaszenie jej, można normalnie tutaj podnosić. Są jeszcze są te bloczki normalnie. Do podnoszenia tego? Tak. Więc gdyby, wiesz, stanąć w 4 osoby, to można byłoby normalnie podnieść to wszystko. I byłoby wtedy na tej docelowej wysokości, jak jest podczas różnych eventów. O kurczę, blade. No teraz jest to tylko cisza. Ogólnie, wiesz co, ta scena jest dosyć spora pod względem rozmiaru tych wiesz, siedzeń i tak dalej. Że co? No w sensie, że wydaje mi się, że tych miejsc powinno być spokojnie więcej i wiesz, i bardziej odsunięte. A, no. Bo dechy są mają dosyć sporą powierzchnię, a gdzie jest reszta? Mhm. Jesteśmy już po całej interwencji. Jeszcze tam potem powiem wam parę rzeczy na ten temat, ale wydaje mi się taka najbardziej istotna rzecz, że w takich wypadkach podczas eksploracji lepiej spotkać w sumie policję. Nie wiem, myślę, że z tym się zgodzisz niż... Zastanawiam się, czy w takich wypadkach, a nie czy we wszystkich wypadkach, bo naprawdę w momencie, kiedy jesteście po prostu eksploratorami i to naprawdę takimi, jakich opisuje ta definicja, no tak. To po prostu policja nie ma prawa nic zrobić, bo nikt nic nie zniszczył, nikt nic nie zabrał, nikt nic nie wyłamał, ani się nie włamał. Po prostu sobie tu przyszliśmy i grzecznie to po prostu przekazaliśmy. I jak widzicie, sprawdzili nam samochody w ogóle, obydwa samochody, kazali nam wyciągnąć wszystko z kieszeni. O nagrywanie jakby nie było problemu, po prostu jakby te osoby nie chciały pokazywać swojego wizerunku. Natomiast widzicie, że teraz mieliśmy po prostu wynagrodzenie za to, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, nie? Bo jeżeli by nam zobaczyli coś w samochodzie albo byśmy coś po prostu zabrali, tak jak niektórzy to robią, to moglibyśmy mieć naprawdę duże kłopoty, myślę. Tak, bo w przypadku właśnie zabrania czegoś z urbexu, no to tak jak macie w sklepie, jak coś ukradniecie, no bo to nie ma innej definicji na to, no to wtedy w zależności od kwoty jest to wykroczenie albo jest to przestępstwo. No i w tym wypadku ta zasada nie działa w takich miejscach jak to. Jak cokolwiek zabierzecie, nawet jakąś, nie wiem, śrubkę, kieliszek czy coś, no to jest podstawa do tego, aby uznać to za zwyczajne złodziejstwo i wtedy już jest to przestępstwem. Więc trzeba też o tym pamiętać, dlatego no trzeba
że tak powiem, być po prostu grzecznym. No ale jak różni znajomi mi opowiadali odnośnie właśnie, to są takie biureczka? No. Ja pierdzielę. Jak różni znajomi mi opowiadali właśnie o jakichś różnych takich akcjach, no i właśnie dlaczego już lepiej spotkać policję niż jakiś tam, nie wiem, właścicieli, no to, że podczas eksploracji jakiegoś opuszczonego takiego, albo jakaś taka, nie wiem, farma, gospodarstwo, coś w tym stylu. To jest bardzo stary temat. Ten temat tutaj Marcin z Urban Seekers mi opowiadał i oni byli wtedy na miejscu, że przyjechał koleś jeepem do jakiejś opuszczonej, wiesz, chaty gdzieś tam hen w polu. Ale okazało się, że to jest jego działka i normalnie zaczął ich atakować widłami. Wiesz, oni weszli sobie akurat na taki jakby daszek stodoły, czy tam innego gospodarczego budynku i mieli plecaki nadal. Ten koleś im te plecaki zabrał i zaczął, wiesz, uciekać. No, więc Ale tak, i jeszcze tam ich, wiesz, widłami i tak dalej. Jakoś tam potem odzyskali, bo chyba gaz mieli po prostu i tego kolesia potraktowali gazem pieprzowym. No bo tak, to tak na dobrą sprawę, wiesz, nie wiadomo na kogo trafisz. Równie dobrze teraz tutaj mogłaby, nie wiem, wparować jakaś, nie wiem, zgraja ćpunów i tym podobnych elementów. No i w sumie co? Wyjście jedno jest w tamtą stronę i jesteśmy tak naprawdę odcięci od możliwości ucieczki. no właśnie. Więc Ja i tym podobne z moimi znajomymi, którzy teraz już nie urbexują przez pewne tam względy, natomiast mieli taką sytuację, opowiadali mi kiedyś, że normalnie trafili też na właściciela, który udawał po prostu, że jest wszystko okej, i oni odsunęli szybę w samochodzie, bo oni już byli na wylocie i gość, wyobraź sobie, że wybiegł w ogóle z taką jakby ala kataną w kaburze. Normalnie gościowi przyłożył tą katanę przez szybę w samochodzie do szyi, nie? I wypytywał, zadawał pytania, nie? Czaisz akcję? Ja I pierdzielę. to się naprawdę wydarzyło. I pamiętam, z jakim przejęciem opowiadał mi to No Adam. nie dziwię się, no bo W ogóle tam z psami chodzili, szukali ich, tam naprawdę były grube rzeczy. Mi się nie przydarzyło nigdy i mam nadzieję, że się nie przydarzy, ale naprawdę to, co niektórzy mieli za przeżycia na swoim koncie, to jest grube, to są grube rzeczy po prostu. no, to już wolę to zaraz, do czego dojdziemy, jeżeli chodzi o broń, tylko akurat tym razem nie białą, a normalną, ostrą. Po tym całym segmencie spróbuję tutaj coś włączyć. Mimo wszystko, specjalnie dla Was, spróbujemy zaświecić oświetlenie na tej sali, także zostańcie do końca i lecimy. Dobra, słuchajcie, odpalanie. Plan jest taki, że użyjemy stacji Bluetooth, którą możecie znaleźć w sklepie Bluetooth Polska. Ale dobra, stacja stacją. Widzicie to oświetlenie, które jest tutaj na tej sali. Teraz jest ciemno. Mam nadzieję, że za niebawem stanie się jasno. Mam prosty plan. Złapię jedno takie światełko. Jak widzicie, ono jest z dwoma takimi świetlówkami. No i tutaj jest do tego statecznik elektroniczny i wychodzą kabelki gdzieś tam dalej w instalację. Już widzicie. O stary, weź tą latarkę, żeby tam nie zjechała. Ale ja to nie wiedziałem, że to jest odkręcone. No, O kur... jak oparłem, wiesz. No naprawdę, trzeba uważać w takich miejscach. I to chyba ten cały film jest o uważaniu, ale do rzeczy. No dobra. Udało mi się tą wtyczkę rozpiąć. Tutaj są po prostu dwa przewody, jeden neutralny, drugi fazowy. Jak widzicie, oznaczenia to tak nie do końca. Chyba ktoś wziął po prostu taki kabel sterowniczy. Dlatego nie ma żadnych oznaczeń. Zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy da radę. Podłączamy naszą wtyczkę, uruchamiamy stację, mamy 100%, bo naładowałem ją w ogóle w samochodzie, więc to też jest bardzo fajna funkcja. Można też panelami, ale o tym za chwilę. I klik. O stary, ty, mamy cały rządek włączony. Zobacz na wynik, 150 watów. A do wykorzystania mamy 700. Moglibyśmy tak naprawdę włączyć całą tą salę. Wystarczy prosty rachunek. 2 rządki to już jest 300, rządków jest 4, czyli wyjdzie 600. Więc ta stacja byłaby w stanie oświetlić ten cały teatr, jeżeli chodzi o to światło tutaj zwykłe. No, także odpalanie mamy za sobą. Naprawdę nie chcę już kusić losu, bo widzieliście, co się stało w tym odcinku. Także po stację wbijajcie do Bluetooth Polska. Dzięki wielkie, chłopaki, mają tam dużo innych fajnych rzeczy, a my lecimy stąd, bo naprawdę jest już 1:00 w nocy. Także pamiętajcie, linki w opisie, wbijajcie do Phantom Frame, bo tam też jest bardzo ciekawa perspektywa. I na razie.